Cześć! Pamiętacie, w jednym z poprzednich odcinków pokazywałem Wam, jak złożyć wniosek do Urzędu Miasta o wycięcie drzew. W tej chwili jestem już po rozpatrzeniu tego wniosku i udało się to załatwić na tak zwane ciche zgłoszenie. Oczywiście cała procedura związana ze złożeniem wniosku była prawidłowa. Także wyrysowanie na mapce drzew, które chciałbym wyciąć. Po kilku dniach od złożenia wniosku miałem telefon od pań z Urzędu Miasta, które chciały się umówić na oględziny. Umówiłem się z paniami na spacer po mojej działce. Panie przyszły, popatrzyły, pomierzyły, no i w sumie były zadowolone. Jeszcze doradziły mi na przykład odnośnie niektórych nazw drzew, które mam na działce. No i ogólnie wizyta wyglądała całkiem przyjemnie i sympatycznie. Usłyszałem od pań, że na przykład leszczyny czy też lipy zgłaszać nie trzeba, o czym oczywiście wiedziałem, ale tak pro forma uwzględniłem te krzewy i małe drzewka na mojej mapce poglądowej. Panie doradziły mi również, że nie wszystkie drzewa, duże drzewa muszę wycinać sam. Mogę je zgłosić do odpowiednich instytucji, które zajmą się ich pielęgnacją, co zresztą zamierzam uczynić. Ale na tą chwilę, jak widzicie, wycinam sobie właśnie te drzewka, które nie wymagały zgłoszenia, a jest z nimi dosyć dużo roboty. Pozostałe drzewa, które wymagają zgłoszenia, będą musiały jeszcze odczekać 14 dni. Ponieważ taka jest właśnie procedura cichego zgłoszenia. Panie, które były u mnie na działce, nie będą wydawać żadnej decyzji administracyjnej, a po upływie tych 14 dni będę mógł wyciąć pozostałe drzewa, nie narażając się na żadne problemy z Urzędu Miasta. Przyznam, że jest mi to na rękę, ponieważ jest tych drzew bardzo dużo i tak będę musiał to sobie rozłożyć w czasie, tym bardziej, że wycinam to właśnie sam. Nie korzystam z żadnych firm zewnętrznych, po prostu lubię się tym delektować, właśnie taką pracą na działce. Mogę także usunąć niektóre świerki, takie, których obwód pnia nie przekracza 50 cm. Świerki na spokojnie będę sobie usuwał tak po 2-3 sztuki, żeby się za bardzo nie przemęczyć. A jak widać na załączonym obrazku, jeden już sobie leci. Dosyć duży, chociaż nie największy. I muszę Wam powiedzieć, że już mam plan, jak zagospodaruję właśnie te świerki. Mam zamiar z nich zrobić takie tymczasowe ogrodzenie na mojej działce. Dokupię sobie siatki leśnej, no i zamocuję ją właśnie na tych świerkach. Oczywiście na początku muszę sobie odpowiednio przygotować właśnie takie paliki świerkowe. Można je oczywiście kupić, ale po co, skoro ja na działce mam ich całkiem sporo. Trzeba oczywiście tutaj pousuwać te boczne gałęzie. Można to zrobić siekierką. One bardzo fajnie odchodzą. No i taki palik, jeszcze nie wiem na jaką długość sobie przygotuję. Nie wiem, może 10, może 15 takich właśnie palików, ale one idealnie będą się nadawały na tymczasowe ogrodzenie. Tym właśnie sposobem uda mi się sporo zaoszczędzić, a zaoszczędzone pieniążki wydam na siatkę leśną. Także powolutku i do celu. Ważne, żeby to sprawiało radość. Mi to oczywiście sprawia radość, ale nie ukrywam, że po wycięciu kilku tych drzew jestem już naprawdę zmęczony.
Po prostu nie jestem przyzwyczajony do takiej pracy leśnej, można powiedzieć. No i tak mniej więcej będzie wyglądał ten palik, na którym umocuję siatkę leśną. Kupię sobie jeszcze taki specjalny ośnik do korowania tych palików, tak żeby one były odpowiednio przygotowane do umieszczenia w dołku, w ziemi. Zobaczcie, z takiego jednego, dosyć wysokiego świerka będę mógł zrobić na pewno 2 albo 3 paliki. Niech on sobie tutaj teraz poleży, zajmę się nim w odpowiednim momencie. A te drzewa, które tutaj widzicie, będą musiały odczekać regulaminowych 14 dni, a potem również je wszystkie obalę. Zobaczcie, wyciąłem tego naprawdę sporo, jestem niesamowicie zmęczony, no ale zadowolony. Będę musiał odpoczywać teraz kilka dni, ale zobaczcie, ile tu jest teraz miejsca. Można swobodnie sobie tutaj wejść. Tutaj jeszcze kolejna sterta ściętego drewna i gałęzi. Sporo tego wyszło, szczególnie tutaj, gdzie była leszczyna. No i te gałęzie były naprawdę długie, one tam sięgały jeszcze okablowania telefonicznego, no ale udało się to wszystko wykonać bez naruszenia tego kabla, który tutaj widzicie, w towarzystwie 2 brzus. Ta jedna środkowa również będzie usunięta, ale że rośnie ona poza moim terenem, wystąpię o jej wycięcie do Urzędu Miasta. Tutaj widać również małe konarki po wycince tych mniejszych drzewek. Tutaj było nieco większe. No a tutaj była lipa. Naprawdę się z nią namęczyłem. Tutaj był jeden świerk. No a tutaj już jest taka fajna dróżka, która prowadzi do kolejnych świerków, które będą wycinane. No myślę, że już 1/3 drzew, które miałem do wycięcia, wyciąłem. Teraz czas na kolejne. Tak to wygląda. Tyle przestrzeni udało mi się uzyskać. Trzymajcie się. Cześć!